Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominika Dziedzic i w dzisiejszym filmiku przedstawię, jak dodawać połączenia stalowe w programie Revit. Działamy na Revicie 2024 i przechodząc już do projektu, mamy przykładowy projekt hali stalowej. I pierwszym połączeniem, które dodamy, będzie połączenie słupa podstawy. I żeby to zrobić, przechodzimy do zakładki Stal. I tutaj mamy dwa kafelki odpowiadające za połączenie. W prawym dolnym rogu znajdziemy ustawienia połączeń konstrukcyjnych i wybierając odpowiednie typy tych połączeń, wczytujemy je do projektu poprzez przycisk Dodaj. Ja zaznaczę wszystkie i dodam je do mojego projektu. I żeby utworzyło nam się połączenie na słupie, klikamy w słup i w zakładce Stal klikamy połączenie. Jak widzimy, to połączenie nam się tutaj utworzyło, jednak jest to tylko symbol reprezentujący to połączenie. I żeby połączenie było widoczne, należy odpowiednio wybrać w okna właściwości dane połączenie. I ja w tym wypadku wybiorę blachę podstawy. OK, połączenie się stworzyło. Jeżeli nie widać u Państwa tego połączenia, należy zmienić poziom szczegółowości, ponieważ te połączenia widoczne są tylko w wysokim poziomie szczegółowości. Jeżeli ja zmienię na średni czy niski, ono znów będzie tylko reprezentacją symboliczną. I wchodząc w edycję typu tego połączenia, możemy przejść do zmiany jego parametrów. I to połączenie zmodyfikujemy w następujący sposób. Tutaj zrobimy większą blachę podstawy. Dodamy więcej śrub, oczywiście z odpowiednim rozstawem. Możemy dodać także żebra. Dodamy żebro średnika, dodamy żebro pasa, nie żebro średnika, przepraszam, oraz żebro zewnętrzne i też dostosujemy jego wymiary. Ukosowanie zrobimy. OK, tutaj szerokość 15 i żebro zewnętrzne. Wysokość 20, ukosowanie też 10. I możemy także zmienić kotwy, rodzaj tych kotw i zmienimy je na kotwy proste. OK. I tak dostosowane połączenie możemy zapisać, nadając odpowiednią nazwę. Tutaj jeszcze nie zmieniłam, zdaje się, grubości tego połączenia, ponieważ jeszcze tutaj powinnam zaznaczyć, że chcę skrócenie, a żeby słup skrócił się o tą grubość blachy, żeby to połączenie dopasowało się do mojego fundamentu. OK. I tak wygląda połączenie. I żeby to połączenie ustawić, wymodelować na pozostałych słupach,
Możemy kliknąć w połączenie i pod prawym przyciskiem znajdziemy coś takiego jak propaguj połączenie. I proszę zobaczyć, że on nam w tym momencie tworzy te połączenia automatycznie na wszystkich pozostałych słupach. Wyszukuje słupy możliwe, na których jest ta możliwość stworzenia tego połączenia i to połączenie tam tworzy. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do połączenia dwóch elementów i ja tutaj może zrobię połączenie w narożu tej ramy i też klikam, zaznaczam te dwa elementy i w zakładce Stal tworzę połączenie. To połączenie nam się utworzyło pomiędzy tymi dwoma elementami i wybieram odpowiednie naroże ramy, może śrubowane ze wstawką. OK. I tutaj tak samo jak w poprzednim przypadku wchodzimy w edycję typu. Następnie zmień parametry. I tutaj powiększymy tą blachę czołową, zmieniając szerokość może na 30. OK. I podobnie jak poprzednio, klikam połączenie, prawy przycisk myszy, propaguj połączenie. Te połączenia robią się dość szybko, dość sprawnie. Może tutaj jeszcze na środku wstawimy połączenie węzeł śrubowany ze wstawką. OK. I już bez modyfikacji, także prawy przycisk myszy, propaguj połączenie. I widzimy, że te połączenia nam się stworzyły praktycznie automatycznie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.